Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak domurowywałem kawałek muru. W moim przypadku nie muszę odizolowywać tego kawałka ściany od podłoża, ale jeżeli murujecie coś bezpośrednio na parterze, no to zastanówcie się, czy nie trzeba tam odizolować właśnie posadzki od muru. Braki w tym murze pojawiły się, ponieważ wymieniłem okno na węższe i tutaj w tym miejscu muszę domurować taki słupek z pustaka pianowego. Jeśli chodzi właśnie o takie domurowywanie kawałka muru, jest duże prawdopodobieństwo, że on nie będzie się trzymał z tym murem, który powstał wcześniej i zagrożenie jest takie, że ten smukły słupek może po prostu wywrócić się, dodatkowo na połączeniu z tym murem może to pękać wszystko. Na samym początku загruntowałem tą ścianę, do której będę domurowywał ten słupek. Po wyschnięciu gruntu zmieszałem zaprawę murarską i przystąpiłem do murowania. Jeśli chodzi o zaprawę, no to kupiłem już gotową zaprawę w worku. Wystarczyło wsypać ją do jakiegoś pojemnika i wymieszać razem z wodą. Po zaznaczeniu wymiaru, na jaki muszę obciąć ten pustak pianowy, przy pomocy piły lisi ogon ze specjalnym brzeszczotem bardzo łatwo dało się pociąć te pustaki. Tego typu pustaki można też pociąć zwykłą piłką do metalu. Ważne jest, żeby wyznaczyć sobie linię w pionie. Ja użyłem lasera do tego celu i dodatkowo trzeba mieć przy sobie poziomicę, którą sprawdzamy, czy powstaje mur w pionie. Jeśli chodzi o murowanie, no to nakładałem warstwę zaprawy murarskiej i na niej układałem pustak. Ustawiałem do pionu i potem uzupełniałem szczeliny między murem. Wiem, że nie jest to profesjonalnie, ale tutaj musiałbym dość dużo tej zaprawy na czoło tego pustaka nałożyć. Istniało ryzyko, że ta zaprawa mogłaby spaść. Żeby mieć pewność, że ten mur się nie wywróci, no to wierciłem otwory, wbijałem kołka i wkręcałem wkręta, tak żeby łepek wystawał na tyle, żeby przykryła go zaprawa, na której ułożę następny pustak. Używałem jednego wkręta na jedną spoinę, przy czym robiłem w ten sposób, że pod kątem wkręcałem za pierwszym razem, a za drugim razem już wkręcałem, żeby trzymało ten pustak na krawędzi. I tak aż do samej góry. Dodatkowo sprawdzałem też, czy ta ściana, którą buduję, jest równoległa do tej ściany starej. Chodzi o to, że mają być one w jednej płaszczyźnie. Za jednym razem ułożyłem 4 warstwy pustaków i odczekałem 1 dzień i dobudowałem resztę. Chodzi o to, żeby ta zaprawa zdążyła związać i żeby ciężar na przykład całego tego słupka nie zgniótł na dole tej zaprawy jeszcze świeżej. Mogłoby to doprowadzić właśnie do pokrzywienia muru, a tak na następny dzień miałem pewność, że to się nie pokrzywi. Nie starałem się tego ustawić w takiej idealnej płaszczyźnie, ponieważ z tej strony od środka okna pójdzie płyta karton gips, a z drugiej strony od strony wnętrza pomieszczenia będzie tynk z zaprawy ZW 330. Napiszcie w komentarzu, czy wy każdą spoinę szczepiacie z murem przy pomocy wkręta, czy na przykład co drugą, czy co trzecią. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!